Siema, witam po rocznej przerwie w kolejnym odcinku, w którym będę Wam prezentował moje ulubione magazyny growe sprzed lat. I dzisiaj chciałbym zaprezentować 5 konkretnych numerów czasopism, różnych czasopism, które w jakiś sposób przyczyniły się do tego, że po prostu stały się moimi ulubionymi. Może nie ulubionymi, tylko takimi najbardziej jakimiś ikonicznymi numerami magazynów, do których mam największy sentyment i będę chciał je zaprezentować i powiedzieć, dlaczego te konkretne akurat czasopisma i ten konkretny właśnie numer danego czasopisma jest dla mnie tak sentymentalny i tak ważny. Na sam początek chciałbym Wam zaprezentować 88 numer PSX Extreme z 2004 roku. Jak widzicie na okładce jest GTA San Andreas. W ogóle PSX Extreme to jest takie czasopismo, z którym nie miałem zbyt dużej styczności w przeszłości, że tak powiem, ponieważ właśnie w tych latach, okolicach lat 2000 do w zasadzie zawsze było ono na moim osiedlu, małym podmiejskim osiedlu. To czasopismo było bardzo trudno dostępne. W kioskach praktycznie u mnie nie spotykane. W sumie były tylko 2 kioski na moim osiedlu w tamtych latach. Już łatwiej było dostać Neo Plusa, a szczególnie to łatwo było dostać czasopisma komputerowe, a z takich konsolowych to ewentualnie PlayStation magazyn, który pokazywałem. Właśnie link do PlayStation magazynu i do Playa, do tych 2 pierwszych odcinków macie pod filmem w opisie. I właśnie Play był też łatwo dostępny, dlatego mam taki sentyment do niego. Klik był łatwo dostępny, a PSX Extreme niestety nie, Neo Plus też nie za bardzo, czasem się pojawiał. Dlatego nie miałem zbyt dużej styczności z tym magazynem, ale ten numer grudniowy 2004 z GTA San Andreas na okładce jest kultowy, ponieważ poza oczywiście GTA San Andreas, który jest dla mnie jedną z najlepszych gier w historii, to jest tu też dużo. Dlatego teraz, uwaga, zaczynamy prezentację. Grudzień 2004, 88 numer PSX Extreme, mój najbardziej ulubiony numer w historii. I co my tu mamy ciekawego? Już na samym wstępie oferta sklepiku i pierwsza rzecz, jaka rzuciła mi się w oczy, to Game Boy Advance za 299 zł, a SPEC za 449. Całkiem przyzwoite ceny. Na pewno dzisiaj. Aczkolwiek biorąc pod uwagę zarobki z tamtych lat, no to może nie do końca. A GTA San Andreas, tak jak widzicie, tutaj mamy w ofercie sklepu za 239 złociszy. Dobra, jedziemy dalej, bo to się nam trochę rozwlecze, coś czuję. Coś mi się stolik chwieje, więc mogą być małe mankamenty, ale postaram się o niego nie opierać. Na razie mamy tu reklamy. Też takie komiksiki zawsze się pojawiały. W PSX Extreme zawsze było takie co nowego i dzielone to było na poszczególne konsole, czyli na Xboxa, na Sharaka. Tutaj mamy fajne kadry z GTA San Andreas. Patrz CJ, małe kolorowe plemniki, złapmy sobie jednego. Przestań jarać i się przyjrzyj, to lemingi są. A tu zasuwają Pikminy z Nintendo. No i oczywiście ostatni słupek to Nintendo. Znów Pikminy, bo to chyba był miesiąc Pikminów, premiery Pikminów. Kolejna reklama, sporo tych reklam, tak jak na razie widzimy. Ace Combat, kultowa gra z samolotami. Znaczy kultowa dla osób, które lubią takie gry, bo ja niestety nie należę do tych osób, więc pomijamy to bardzo szybko. FIFA Football 2005. Czy FIFA miała kiedyś w nazwie FIFA Football, czy FIFA Football to była jakaś osobna gra? Nie wiem, nie pamiętam tego szczerze mówiąc. Strachy na Lachy 2005, czyli co, jakiś taki skrócona prezentacja gier typu horror. Nie wiem. Dobra. O i kolejna reklama. Sporo tych reklam tutaj było. Nawet właśnie z perspektywy czasu nie pamiętałem, że tego było tak wiele. PlayStation Experience Warsaw Game Show. Jakieś targi. Pewnie już dzisiaj nieistniejące w Warszawie. Ciekawe. I tu mamy kolejny komiks. Krocze Widmo. Gdzie laseczka? Stój kobieto, coś za jeden.
Jestem Jedi, zwo mnie Obi-Wan to zrobi. Przybywam, by pokazać ci mój legendarny miecz świetlny. Ale tam nic nie ma, dziadku. O czym ty gadasz? Znowu ściera kazał komiks ocenzurować. No taki sucharek w formie komiksu. Hyde Park, czyli oczywiście taki kurczę, można powiedzieć, blog każdego z redaktorków, w którym opisuje, co robił przez ostatni miesiąc. Sympatyczna sprawa. To było takie na luzie. Pozwalało się jakby bardziej w pewien sposób zżyć, zaprzyjaźnić z tutaj redaktorami. Ściera tutaj kreację zrobił, jakby odgrywał scenę z San Andreas, portki opuszczone w takim gangsterskim stylu. Call me CJ Man. Loki inhalacja czy anihilacja, 3 szlugi w japie. Fajne takie w starym stylu, takie kurde ziomeczki jak spod bloku. Chociaż nie jestem z blokowiska, ale tak mi się skojarzyło. Blood Rain 2 7777. Pamiętam, że Blood Rain 1 kolega pokazywał mi kiedyś na swoim nowym PC-cie, kiedy mój PC był już przestarzały. No to grafika robiła wtedy wrażenie, trzeba przyznać. 699 zł za PS2 w 2004. Wydaje mi się, że całkiem spoko cena. Za jedną wypłatę z tamtych lat można było kupić. Czyli podobnie jak teraz z PS5. No może. Zależy jaką kto ma wypłatę. Pikmin 2. No i właśnie to jest ten temat, co się pojawił wcześniej w komiksiku. I teraz mnie zastanawia, czy ten kod to faktycznie jest z gry, czy to jest jakiś czy to jest cutscenka może, screen, czy to jest reklama promocyjna, bo ten kod wygląda trochę za ładnie jak na możliwości GameCube'a. To jest taka gra, takie trochę Pikminy to są takie trochę jakby mrówki, że one różne rzeczy znoszą, zbierają. W sumie nigdy nie grałem w Pikminy. Wiem, że są Pikminy chyba 3 na Switcha, czy to jest jakiś remaster. Ale jakoś totalnie nie jestem zainteresowany tą grą, że tak powiem. Dobra, zobaczmy co tam dalej. No i tutaj docieramy do ciekawych recenzji z tego numeru. Halo 2 na Xboxa. Miałem tą grę, oczywiście oryginalnej wersji Xboxowej, tylko że ona na Xboxie 360 ją odpalałem, bo oczywiście była wstecznie kompatybilna. No i powiem szczerze, kupiłem tą grę po przejściu Halo 3, Halo Reach, Halo 4, Halo 3 ODST i chyba nawet Halo Wars. Więc jak kupiłem Halo 2 wtedy, już tak po takim przesycie gier z Xboxa 360, no to powiem szczerze, ta gra nie zrobiła na mnie żadnego wrażenia. Graficznie wydała mi się już wtedy słaba, no ale to tak jak mówię, grałem już w gry z nowszej generacji, więc tutaj robiłem jakby krok wstecz, ale na pewno w czasie premiery robiłaby duże wrażenie. Zresztą pamiętam jak wtedy, oczywiście w 2004, jak kupiłem ten numer PSX Extreme, no to ja nie miałem żadnej konsoli tak naprawdę wtedy. Także miałem tylko PC-ta bardzo słabego i jarałem się totalnie tym screenami, wszystko wydawało mi się zajebiste tutaj, ale nie miałem żadnej możliwości, żeby w to oczywiście zagrać. Killzone, kolejna gra, która wtedy też robiła na mnie wrażenie. Oczywiście tylko za sprawą recenzji w gazecie. Nigdy nie grałem w żadnego Killzone'a tak naprawdę. Ale pamiętam, że po tych screenach grafika wydawała mi się mega ładna. No dzisiaj już niekoniecznie. Dobra, jedziemy dalej. Oto Ogi 2, no to już mi w ogóle nic nie mówi. Dead or Alive Ultimate. Bijatyczka, jak wiadomo, jeżeli ktoś śledzi mój kanał, to wie, że ja nie lubię bijatyk. I tutaj mamy grę na tego Atoya, czyli tą taką kamerkę do PlayStation 2. Czyli to jest taki kurczę jakby protoplasta Kinecta tak naprawdę, można powiedzieć. No ale te gry w większości, jak widać, nie są zbyt rewelacyjne, bo tutaj, no chociaż nie, no tutaj 7, całkiem przyzwoicie, Sega Superstars, całkiem przyzwoita gierka. Tutaj mamy z Monkey Balla jakąś rzecz, czyli pewnie sterujemy małpą
ruchowo. Puyo Pop, czyli przesuwamy po swoim ciele te kuleczki. Robimy bloki w Virtua Fighterze, no i sterujemy Soniciem również za pomocą ruchów, czyli całkiem fajna sprawa. I Atoy Play, tutaj najwyżej oceniona gra w tym numerze. To pamiętam. Pamiętam to nawet z jakiegoś chyba filmiku, to granie na gitarze i cięcie drzewa piłą właśnie za pomocą kamery. Mogłoby być ciekawe, nigdy nie miałem z tym styczności niestety. I tutaj znów taka ruchowa trochę gierka, bardziej muzyczna na GameCube'a Donkey Konga. Gra sprzedawana chyba, wydaje mi się, że w zestawie z bongosami, gdzie po prostu musimy rytmicznie, gra rytmiczna, no co tu dużo mówić, czyli fajna rzecz, ale podejrzewam, że na krótką chwilę. I Get on the Mic, no słaba ocena. I SingStar Party to chyba pierwsza część w ogóle SingStara, czyli gra z mikrofonem, gdzie się śpiewa. Takie króciutkie recenzje jakichś małych gierek, więc nie będziemy tracić czasu. Tutaj widzę klimat Wietnamu się trochę wkradł. To wszystko kiedyś, kurde, czytałem od deski do deski w tamtych latach. Nie było, że nie. Jack Trójka, to też Jack and Dexter, to też jest kultowa seria platformówek z PlayStation 2. Nigdy w żadną część tak naprawdę nie grałem, ale jarałem się recenzjami w tamtych czasach. Prawie się wyobrażałem sobie, jakby fajnie było w to grać. No i Ratcheta grałem w ten remake na PlayStation 4. Był bardzo fajną grą. Jakbym kiedyś miał PlayStation 5, to też bym chciał zagrać tego Rift Aparta. Też ponoć fajna gra. No w PS2 no niestety nie grałem, trudno żebym grał, no skoro nie miałem PS2. Gateway Black Monday, czyli takie trochę a la GTA, ale widziałem chyba u Energika recenzję tej gry, czy u kogoś. I ta gra jest taka troszkę pusta. Poza misjami to tutaj nie ma takiego czegoś jak jeżdżenie sobie po otwartym mieście. Mogę się mylić, ale coś mi się kojarzy, że w którymś Gatewayu tak było, że to było takie bardzo ograniczone. No i dochodzimy do tematu numeru GTA San Andreas. Ta recenzja ma chyba z 10 stron, a ile razy ja ją przeczytałem, to po prostu nie pomnę tego. GTA San Andreas zagrałem jak wyszło na PC-ta, chyba w 2005 roku. W 2005 roku kupiłem swojego drugiego PC-ta, już takiego na tamte czasy niezłego, bo śmigał na nim Far Cry, śmigał na nim Fear, czyli takie dość mocne gry z tamtych lat. Śmigały na nim Need for Speed Underground 1 i 2, Most Wanted też chodził. Także wtedy jak wyszło na PC-ta GTA San Andreas, to kuzyn mi załatwił pirata i pamiętam, że tego pirata mi załatwił na płycie DVD, a ja w ogóle nie miałem napędu. Nie, to nie kuzyn, to mój sąsiad taki Marcin, pozdrawiam, chociaż na pewno tego nie ogląda, ale załatwił mi to na DVD, a ja nie miałem napędu DVD, ja miałem CD-ROM w swoim komputerze i wtedy mój kuzyn, który miał napęd DVD, ale tam nie korzystał z niego za bardzo, no to żeśmy się wymienili, ja mu pożyczyłem swój CD-ROM, on mi pożyczył swój napęd DVD na jakiś tam okres czasu i wtedy mogłem w końcu sobie pograć w to GTA. Później to chyba w ogóle jakoś udało mi się zrobić obraz tej gry, tej płyty DVD i już mogłem oddać kuzynowi ten napęd, ale właśnie dzięki jego pomocy mogłem sobie zagrać w tą grę. I to była gra niesamowita. Jest to jedna z najważniejszych gier chyba w moim życiu. Chyba z serii GTA to moja ulubiona zdecydowanie. Jest tu najwięcej rzeczy do robienia. Tą wersję z PlayStation 2 no miałem PlayStation 2 kiedyś, jak ktoś słucha mojego podcastu to wie. I tam trochę grałem w GTA San Andreas, ale nie przeszedłem jej na PlayStation 2 nigdy w oryginale. Ale tą wersję PlayStation 2 mam na PS4 i tam przeszedłem ją całą i zrobiłem w niej platynę. Ale nie przeszedłem jej na 100%, bo to była dość łatwa platyna w tej grze. Tam nie było wymagane 100% do platyny.
No i przeszedłem GTA San Andreas teraz dość niedawno na Switchu w tej edycji Definitive Edition, w tej trylogii. Także, no i na PC przeszedłem ją wiele razy, też ją modowałem, miałem tam jakieś mody właśnie, że były inne samochody, takie realistyczne, w sensie prawdziwe, markowe i takie różne inne mody też instalowałem. No grałem w to tak dużo razy, że masakra. Z fanowskim tłumaczeniem, spolszczeniem oczywiście. Tutaj w ogóle w tej recenzji, tak jak widzicie, macie też opis wszystkich miejscówek z osobna, San Fierro, Las Venturas, Wiocha. Też cała strona poświęcona, bo oczywiście jest pustynia i jest ten taki okolice góry Chiliad, te takie wiejskie tereny. Też poświęcono temu sporo uwagi. No i jest podsumowanko. Grafika 9, muzyka 10, grywalność 10, no i ocena 10 na 10. No nie mogło być inaczej. Jest to wybitna gra. Pamiętam, ja tą recenzję to po prostu chłonąłem. Czytałem ją tak wiele razy, a tu jest opis przejścia. Ja przeczytałem, jak przejść tą grę w ogóle, zanim ją miałem. No i to chyba nie raz. Po prostu czytałem to i wyobrażałem sobie to wszystko. A później, jak miałem tą grę na PC, to sobie odhaczałem misje po kolei, jak przechodziłem. I tak jak widzicie, tutaj są pozaznaczane czarnym markerem takie małe kropeczki. Że jak przeszedłem daną misję, to sobie kropeczkę robiłem. A jak jakieś misje właśnie miałem problem, żeby ją przejść czy coś, no to wtedy czytałem sobie, przypominałem sobie opis, jak przejść. No takie były czasy, nie? Dzisiaj to wolę jednak gry przechodzić w całości sami i być zaskoczony. No trudno, żebym tu był zaskoczony, bo ja tą grę grałem z jakiś ponad rok czasu po tym, jak miałem ten numer PSX Extreme, więc już kilka razy przeczytałem, jak ją przejść. Także tutaj jest cały opis, jak widzicie. No naprawdę ten magazyn, ten numer jest poświęcony w bardzo dużej mierze GTA San Andreas. I tutaj kończymy. End of the line, ostatnia misja. To tyle zajmuje opis jej przejścia. Dobra. I to jest koniec tematu GTA San Andreas. Tu mamy Bard's Tale i Władca Pierścieni trzecia era. Czyli dwie takie gierki. Bard's Tale to jest chyba jakiś RPG, a Władca Pierścieni też chyba to jest RPG, albo taki bardziej hack and slash, chociaż widzę, że tak stoją tu jak do turowych walk, więc możliwe, że to też jest turowy RPG. Chyba nawet tak, bo tak, wreszcie historia Wojny o Pierścień doczekała się najodpowiedniejszej wersji role-playing. I Star to recenzował, a Star to był taki świr od RPG-ów, więc nie mogło być inaczej. WRC 4 Flatout. Fajnie, że gry o podobnej tematyce są umieszczone obok siebie, żeby nie było jakiegoś tam szukania zbędnego. Hardcore, szara strefa. To jest jakaś publicystyka. Tutaj opisano, tu widzę z Metroida jest jakiś screenik. Czyli to jest taka trochę publicystyka. Wiadomo, do dzisiaj takie rzeczy są w PSX Extreme chyba. Chociaż przyznam się bez bicia, że nie kupuję już tego czasopisma od lat. Pocket, czyli tu jest poświęcony osobny dział grom przenośnym, a w tamtych latach to w zasadzie nie było konkurencji, był tylko Game Boy Advance na rynku. I co my tutaj mamy? Tony Hawk Underground 2. No i GTA Advance. Taka maleńka recenzja na 2 akapity. I to jest recenzja całej gry. 3 screeny. 2 małe akapiciki opisują całą gierkę. Ale widzę, że tutaj już jest z DS-a zapowiedź Mariana. Że Super Mario 64 DS. Jeden z premierowych tytułów. Szczerze mówiąc nie wiedziałem, że to jest premierowy tytuł. Zaskoczony zostałem w tym momencie. Także tutaj mamy GTA Advance. To jest gra, w której nigdy w sumie nie przeszedłem. Grałem w nią trochę na Advance'ie, ale nie przeszedłem całej. No i tu jest kącik bijatyk, jakieś poradniczki. Totalnie mnie to nie interesuje. Kącik RPG przez Stara robiony. No to są takie kąciki, ciężko tu mi się wydaje trafić do konkretnej osoby, bo jak przykładowo jest poradnik do KOTORa, Star Wars Knights of the Old Republic, albo do Obliviona, czy tam czegoś, no to już trzeba celować w konkretną osobę, która gra w daną grę, nie? No i kącik sportowy to już w ogóle mnie to też nie interesowało.
jakieś z FIFA czy tam z Pro Evolution Soccer poradniczki, to zawsze przewijałem, nie interesowało mnie to totalnie. I są listy i zawsze był taki dział debil miesiąca, czyli ktoś, kto wysłał najgłupszy list, został obśmiany. No i fajny komiksik PSX Sans Gredziolas. Masz towares, cały bagażnik Memores do PS2 Chorus. No i zawsze Mario i Luigi byli tutaj robioni na homoseksualistów. Bije twojego gońca, twój ruch Lucja. To ja ci zbiję konia. Serio? Takie sucharki. Kiedyś to bardziej śmieszyło, powiem szczerze, niż teraz po latach. Kolejny komiks. Dobra, zbliżamy się do końca tego magazynu. Pokój gracza też jest taki był dział HC Room, czyli pokój gracza, że tam ludzie wysyłali swoje zdjęcia swoich pokojów gracza i za to tam dostawali jakąś grę w nagrodę, czy po prostu wyróżnienie, już nie pamiętam. O, jest Ultima. Ultima zawsze się pojawiała w czasopismach growych. To był taki chyba jeden z większych sklepów w tamtych latach. Do dziś on istnieje, nie wiem jaka jest dziś jego renoma. Chyba nigdy w życiu nic nie kupiłem w Ultimie, więc nie mam jakiegoś rozeznania za bardzo. 239 zł za San Andreas. Tylko 399 zł za GameCube'a nowego. To dzisiaj wyobraźcie sobie, ile trzeba zapłacić za GameCube'a używanego. Fajna sprawa. A tu PlayStation 2 FAT za 700 zł i tak samo Slimka też za 700. To ja bym wolał FATA kupić. Dobra, więc to jest ten mój ulubiony, najulubieńszy, najukochańszy numer PSX Extreme z 2004 roku. Przechodzimy do kolejnej gazetki. Mam nadzieję, że trochę to przyspieszę, bo dość długo mi zajęła. To jest numer, to jest Neo Plus. Niestety nie wiem jaki numer, bo nie mam okładki, bo mi się przez te lata zniszczyła. Więc musicie mi wierzyć na słowo, że to jest Neo Plus. Jak widzicie tutaj w Neo Plusie był taki dział DCM. Czyli to jest po prostu dział poświęcony Dreamcastowi. Bo to jest chyba z lat jakichś 2000. A dlaczego to? Ja miałem w ogóle w życiu chyba tylko 3 numery Neo Plusa. I chyba, znaczy nie chyba, na pewno ostał mi się tylko ten jeden. Pamiętam, że wszystkie 3 darzyłem ogromną sympatią. Ale no z racji tego, że został mi się tylko ten jeden, to chciałbym go Wam zaprezentować i w międzyczasie może przypomnę sobie, dlaczego on jest dla mnie taki ważny. No bo tamten PSX Extreme, no to wiadomo, z uwagi na GTA San Andreas, a tutaj może zaraz sobie to przypomniemy. Co my tu mamy? Chrono Trigger na PSX-a. Tutaj fajna reklama na Game Boya Color Pokémonów Silver i Gold version. Co dalej? Dark Cloud. To jest jakiś RPG chyba turowy na PlayStation 2, tak mi się wydaje. O, dobra, już wiem. Już wiem, dlaczego ten numer Neo Plusa był dla mnie kultowy. Bo tutaj było... On był poświęcony premierze Game Boy Advance'a. Jest pokazany z każdej możliwej strony, porównany z PS1, z Game Boyem Color. Pokazane są gry, jakie będą na premierę. Jest tutaj Tony Hawk jest. Tutaj Golden Sun też powinien być. Jest Golden Sun. Tutaj są pokazane kartridże, jak wyglądają w porównaniu z kartridżami od Game Boya Color, jak wygląda konsolka z włożonym kartridżem, także bardzo bogato było to tutaj zaprezentowane. Alone in the Dark 4 chyba to jest, totalnie granie dla mnie. A i drugi powód, że jest tu o PS1. Chociaż tutaj jest akurat o monitorku do PS1, a nie chyba o samej premierze PS1. Ale też mi to się wryło w pamięć. Czy jest tu jeszcze coś takiego? No ale głównym tutaj nośnikiem tego numeru jest dla mnie właśnie ten materiał poświęcony Game Boyowi Advance. Czy jest tu jeszcze coś takiego, co by mnie bardzo zainteresowało? Tokyo Highway Challenge, jakaś gra na Dreamcasta. Dreamcast to jest konsola, której podobnie jak Saturn nigdy nie miałem, ale mimo to darzę ją jakimś takim sentymentem, takim wyimaginowanym, nie? Po prostu zawsze miałem duży hype na te konsole i
i wyobrażałem sobie, jakie to one są super, więc mimo, że nigdy w życiu nie grałem na żadnej z tych konsol, to jednak jakiś taki mam do nich sentyment. Dziwne to jest, ale nie wiem. Patrzcie, jaka słaba gra. 2/10. Simpsons Wrestling. Point Blank 3 to jest celowniczek. Armored Core 2. W jedynkę grałem na PSX. A tutaj jest taka duża oferta z Ultimate. Zobaczcie. Gry na Dreamcasta takie drogie. 239 zł za Shenmue. No generalnie drogie gry. Nie wiem, nie widzę tu żadnej daty, żeby można było określić właśnie, który to był rok. Wydaje mi się, że to było 2001, no to musiało być, bo to było o premierze Game Boy Advance. Gry na szaraka. Ciekawe, że niektóre gry nie były, niektóre ceny nie były podane, tylko było podane, że telefonicznie trzeba się dowiadywać. PlayStation 2, 2000 zł. W 2001 roku, no taka cena w tamtych latach, no to była masakra. Biorąc pod uwagę, ile się zarabiało w tamtych latach. I gry na szaraka, no też niektóre drogie, niektóre trochę tańsze. Ale generalnie no, gry tak bardzo nie zdrożały przez te lata, można powiedzieć, bo zarobki poszły trochę bardziej do góry niż ceny. Więc wtedy takie ceny rzędu 200 czy ileś złotych, no to naprawdę potrafiły człowiek zmrozić krew w żyłach, dlatego tak kwitło piractwo. Chyba tak dlatego spopularyzował się szarak i później PS2, no bo łatwo je było przerobić. No bo niestety no te ceny oryginalnych gier, no to ryły czachę. A tutaj mamy Nintendo 64. Patrzcie, Zelda Majora's Mask 279 zł. A tu Game Boy Color 299 zł. Pokemony po 150-140 zł. No warto by było kupić i przechować, żeby, patrzcie, nawet Blue Red po 129. Dzisiaj jakby mieć takie kurcze w idealnym stanie w pudełeczku, to by można niezłą kaskę na tym zbić. A tu za 389 zł z Pokemonem Blue w komplecie. Gry na szareczka, też takie już ceny dość przystępne, 69 zł nawet za niektóre, już całkiem. A tu znowu Nintendo 64, aha, bo to jest chyba wkładka z innego numeru, wiecie, bo ona jest osobna. To jest chyba właśnie coś, co mi pozostało po jakimś innym numerze, ale ceny widzę są podobne, chyba nawet niższe, po 129 zł Pokémon Red i Blue. Ale gry na Dreamcast, a sam Dreamcast 999, znaczy 990 zł w tamtych latach. No bardzo drogo. Jak na 2000. GTA 2 250 zł. No masakra. Jak na tamte czasy. Naprawdę bardzo drogo. Dobra, jedziemy dalej. Projekt Justice, nic mi to nie mówi, ale widzę, że jest to bijatyka, więc to jest gra totalnie nie dla mnie. Jedziemy dalej, zatem Rainbow Six też nie dla mnie. Banjo Toy na Nintendo 64 9 dostało. Banjo Toy nie grałem. Grałem w Banjo Kazooie trochę, ale nie przeszedłem oczywiście. Mam je też na Switchu w tym abonamencie rozszerzonym. No właśnie, Banjo Kazooie chyba. Chociaż, czy mam je na pewno? Nie, no mam. Dodali je. Pamiętam, bo nawet jest filmik u mnie na kanale z tej gry. Dobra. Dalej. Jakieś takie nic nie mówiące mi gry. Digimony, no to jest taka kopia Pokemonów jakby. Co dalej? Tu też jest dział Pocket. Czyli podobnie jak PSX Extreme. Też są jakieś recenzje gier przenośnych. Tak jak widzicie na Game Boye. Harvest Moon 2 10/10 dostało tutaj. No i potem są jakieś solucje, poradniki, tipsy, striki, pierdziki, takie, czyli już takie rzeczy mało interesujące. I dochodzimy do RPG Gamer, czyli co to jest? Tu mamy Finala 10, tu mamy Finala 6, który chyba do Finala 6 była dodawana płytka demo z Finalem 10. No i tak się kończy ten numer. Czyli ten numer jest dla mnie taki sentymentalny i kultowy, głównie właśnie przez
tutaj premierę Game Boya Advance'a. Dobra, jedziemy dalej. Teraz będą 3 ostatnie numery, jakie wam pokażę, to będą czasopisma komputerowe, pecetowe. Secret Service z maja 98 roku. Dlaczego on jest dla mnie taki kultowy? Wydaje mi się, że chyba dlatego, że jest to pierwszy numer Secret Service, jaki kiedykolwiek kupiłem. I chyba dlatego. Pamiętam właśnie tą okładkę z Komandosem, z gry Commandos. Jak zobaczyłem to w kiosku, to musiałem to kupić. Ile to kosztowało w ogóle? 4,90 w 1998 roku, no to nie była mała kwota. Ja miałem wtedy 11 lat. Dla mnie to był majątek. Wiecie, ile rzeczy mogłem kupić za 4,90? Sporo. Na pewno sporo słodyczy, chipsów, jakichś napojów słodkich i orężad. Orężada na miejscu była za 30 groszy, więc pomyślcie sobie, ile mogłem wypić orężady za taką gazetkę. Więc to był spory wydatek jak dla takiego dzieciaka. Mamy tu zapowiedź przedpremierową FIFA World Cup 98. Była to jedna chyba z fajniejszych FIFA, jakie pamiętam. Zresztą to nigdy nie byłem jakimś mocnym graczem w FIFA. Mamy tu zapowiedź przedpremierową Diablo 2, która też była dla mnie kultową grą, w którą się nagrałem bardzo, bardzo dużo. W ostatnimi czasy również Diablo 2 Resurrected też bardzo dużo grałem. W końcu po raz pierwszy w życiu przeszedłem Diablo 2 na piekle. Mamy tu zapowiedź przedpremierową Final Fantasy VII, kolejnej bardzo kultowej gry, której nigdy nie przeszedłem, ale którą zaczynałem bardzo wiele razy na bardzo wielu różnych platformach. Za każdym razem gdzieś tam stawałem, brakowało mi jednak tego zapału, więc, ale sentyment jest mimo wszystko. Die by the Sword. Nigdy w życiu w to nie grałem, ale pamiętam. Coś mi się podobało w tej recenzji. Nie wiem, czy to screeny w tamtych czasach, czy ta grafika mi się wydawała fajna, ale coś sprawiało, że... A chyba później z jakiegoś czasopisma miałem pełną wersję tej gry i okazało się, że ona była do dupy. Przynajmniej dla mnie, nie podobała mi się. That Trap Dungeon. No jak kurde, jak się patrzę na tą grafikę, no to dzisiaj no naprawdę razi. Strasznie to wygląda. Takie wczesne 3D to się bardzo słabo zestarzało. Fighting Force, no słabo oceniona gra. Tam kultowe było tylko to rozwalanie samochodów policyjnych. To co najbardziej pamiętam, co jest związane z tą grą, to był taki odcinek serialu 13 Posterunek, w którym policjanci na posterunku właśnie na komputerze grali w Fighting Force'a i rozwalali radiowozy. To jest chyba moje takie największe wspomnienie związane z tą grą. Chociaż miałem kiedyś tą grę na PC i trochę w nią grałem. Golf Pro. 2 strony poświęcone golfowi, a tu kolejny golf. Czy on się w ogóle czymś różni od tego golfa? Czymś chyba się musi różnić, bo dostał o 2 oczka niższą ocenę. Z kolei NFL jakiś, czyli futbol amerykański, jest to dyscyplina, której kompletnie nie ogarniam. Kompletnie mnie ona nie interesuje. Zagadki Lwa Leona. Kiedyś było dużo takich gier przygodowych, czy Wyspa Siedmiu Skarbów. To chyba są wszystko polskie gry nawet, jak mi się wydaje. Kiedyś takie point and clicky to były dość popularny gatunek, ale tak się zastanawiam, co było takiego kultowego w tym numerze. Chyba właśnie to, że to był mój pierwszy numer Secret Service i chyba dlatego tak bardzo utkwił mi on w pamięci. Bo tak jak teraz go kartkuję, to nie widzę tu jakichś rzeczy. To znaczy pamiętam, jak czytałem te recenzje tego Specopsa, na przykład czytałem, jako dzieciak się jarałem. Podejrzewam, że jakbym w to zagrał, to w ogóle by mi się nie spodobało. Tu kolejny point and click chyba jest. To też wygląda trochę jak point and click. Epic Archives, czyli jakaś składanka kurczę starych Ultim chyba. Ultima Collection, no właśnie, to też. Pamiętam, że czytałem nawet te recenzje 4/10. Ciekawe. Dobra, idziemy dalej. O, StarCraft. No to pamiętam, że to już czytałem z wypiekami na twarzy, bo StarCrafta to też u mojego kolegi widziałem na PC-cie. Nie grałem, co prawda, nie dał mi zagrać, ale widziałem tą gierkę, pokazywał mi. No i
A to z kolei Liberation Day to też była taka strategia i to pamiętam, że był taki program multimedialny Odlot prowadzony przez Piotra Rubika, tego takiego tych piosenek z klaskaniem. Na Polsacie to chyba było. I właśnie pamiętam na VHS, jakbym miał kurde odtwarzacz VHS, znaczy mam niby, ale nie mam go do czego podłączyć, bo on jest tylko na rozłącze. Ale gdzieś na VHS-ie mam nagrany taki odcinek multimedialnego Odlotu, gdzie była recenzja tej gry, wideo recenzja z tamtych lat. Pamiętam. Książę i tchórz, czyli kolejny chyba point and click polski. Dość kultowa nazwa, dużo mi ona mówi, ale nigdy nie grałem. Zobaczcie, jakie to są chyba solucje w ogóle przejścia Tomb Raider, tak. To są solucje do przechodzenia gier. I w sumie nie wiem, dlaczego ten numer jest taki kultowy dla mnie. Poza przedpremierową zapowiedzią Final Fantasy VII oraz przedpremierową zapowiedzią nawet nie pamiętam czego. To nic jakoś... Ale zaraz, czy to w ogóle było o tej grze Commandos? Możliwe, że te strony były wycięte, bo ja miałem kiedyś pirackiego Commandosa. I możliwe, że robiłem sobie okładkę ze screenów tutaj z gazety. A, chyba na pewno. Gdzie Commandos w przygotowaniu, pocięta strona jest. Chyba robiłem sobie taką swoją własną okładkę. Commandos no to była kultowa gra, bardzo ją lubiłem. Może dlatego. A może po prostu dlatego, że to był mój pierwszy numer Secret Service, dlatego tak go zapamiętałem. No nic, jedziemy dalej. Jeszcze tylko dwie gazetki do końca. Pierwsza, ten numer PSX Extreme był najważniejszy. Teraz tu już tak polecimy szybko. CD Action. Jest to numer, który to jest numer? Nie wiem. Jest tu gdzieś coś napisane. Numer 27 z sierpnia 1998. Jest to numer 8 z 98 roku. Jest to pierwszy numer CD Action, jaki w życiu miałem. I pierwszy albo drugi, bo mam chyba dwa numery z 98. I dlaczego on był dla mnie taki kultowy, to zaraz się dowiecie. CD Actionów mam ogólnie dużo. Chyba z wszystkich czasopism, jakie posiadam, jakie mi do dziś się ostały, to chyba najwięcej mam CD Actionów właśnie. Bo jednak ten etap bycia pecetowcem to był chyba taki najdłuższy etap w tamtych latach. A później, no to wiadomo, jak już, mimo że już byłem stricte konsolowcem, to nie zbierałem czasopism, bo jakoś tak wszystko przeniosło się do internetu i jakoś tak trochę straciło to dla mnie sens, żeby kupować co miesiąc gazetkę, kiedy mogę co dzień praktycznie sprawdzać nowości. Prasa tak naprawdę umarła, dlatego chyba wszystkie czasopisma tak naprawdę się zwinęły, jedynie PSX Extreme jeszcze walczy. Co tu jest takiego ciekawego? Na razie są tylko o, proszę bardzo. Tu mamy zapowiedź Duke Nukem Forever. Już w 98 roku mamy jakieś screeny z pierwszych wersji. Pamiętam, że miałem jakiś taki zeszyt z rysunkami. Tego oto Duke'a sobie przerysowywałem. Pamiętam, że miałem taki fajny dość rysunek tego Duke'a Nukema. Chociaż tutaj to on wygląda, że widać, że to jest figurka taka gumowa, bo widać jak ma na kolanach takie ruchome stawy. Tak jak te takie plastikowe figurki miewały. Tutaj też zapowiedź Need for Speed'a 3 Hot Pursuit. No to też była świetna gra. Pamiętam jako kuzynów, jak już mieli PC-ta, ja jeszcze nie miałem, to ile żeśmy się nagrali w tą grę. I tutaj mamy Unreal 1. Gra, którą kiedyś tam grałem. Już po Unreal Tournamencie. Nie przeszedłem jej całej. Trochę pograłem. Więc nie mam do niej jakiegoś sentymentu, ale zanim w ogóle było dane mi w nią zagrać, to właśnie zaczytywałem się w tej recenzji tutaj dość obszernej. Wrecking Crew jest to taka gra, która też mnie oczarowała w sumie tymi screenami. Taki fajna, kreskówkowa trochę grafika. Chociaż ocena jest dość niska, ale podobały mi się te screeny tutaj w tej gazetce. I tutaj ten kurde murzyn z tym uśmiechniętą buźką na koszulce. Coś tak, co tu jeszcze takiego było? Total Annihilation The Core Contingency jest to dodatek do kultowej strategii Total Annihilation, którą kiedyś miałem właśnie z jakiegoś CD Action pełną wersję. Grałem w nią dużo. Była to bardzo wymagająca strategia. Miała rewelacyjną ścieżkę dźwiękową.
Fajne wybuchy, w ogóle fajny system rozbudowy bazy, ale kurde, jakie to były gigantyczne mapy, no po prostu masakrycznie wielkie. Aż za duże moim zdaniem. Te misje to się ciągły niektóre. Ale gra była fajna, nie przeszedłem jej, za trudna dla mnie była. Ja wtedy byłem dzieciakiem. A teraz też bym jej nie przeszedł pewnie, bo mi się nie chciało. War Games, to też pamiętam z jakiegoś multimedialnego odlotu, czy z Cyberii. Wideo recenzję tej gry. To chyba na podstawie filmu War Games, gry wojenne. X-Files to jakiś point and click. Wtedy była moda właśnie na serial z Archiwum X. Sensible Soccer, jakaś piłeczka. Dla mnie wszystko poza FIFA to było niewarte uwagi w tamtych latach. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? Panzer Commander, Datrap Dungeon też był chyba w Secret Service. Jeszcze jedna gra powinna tu być, czy nie? O, Komando znów jest pocięty, tak jak widzicie. Chyba robiłem sobie okładkę, bo ja robiłem takie, miałem, wiecie, plastikowe pudełko na płytę, no to robiłem sobie z przodu okładkę i z tyłu okładkę z takich różnych wycinanek. No, trzeba było sobie jakoś radzić bez programów graficznych, więc kradło się screeny z czasopism. Efekt był taki, jak widzicie na załączonym obrazku. No i to jest główny temat, chyba dla którego też ten numer jest tak kultowy, czyli Final Fantasy VII. Zobaczcie, mamy tutaj recenzję w wersji PC-towej. Mamy tutaj opisy wszystkich postaci. Tych ważniejszych oczywiście. Takich, którymi możemy grać. No poza Sephirotem, który jak wiadomo jest bossem. Jest antagonistą. Plusy. Od teraz plusy będziemy wyznaczali według tej gry. Minusy ta gra uzależnia. No to czemu daliście tylko 9 na 10, a nie dyszkę? Ja się pytam. Tu reklama Kawaii. Kawaii to była chyba czasopismo wypuszczane przez Mistera Jedi, który też był redaktorem CD Action, więc miał tutaj jakby zapewnioną reklamę. Patrzcie, jak kiedyś wyglądały pecety. Mój pecet właśnie wyglądał dość podobnie do tego. Tutaj, gdzie jest ta zaślepka, to miałem taką kieszeń na dysk twardy, że jak szedłem do kolegi, to mogłem właśnie z tej kieszeni zabierać dysk. Tylko to nie do końca się sprawdzało, bo koledzy nie mieli kieszeni, więc nie mogłem do ich kieszeni wsadzić swojego dysku. Więc tak, ten numer CD Action jest kultowy ze względu dla mnie na recenzję Final Fantasy VII. Pamiętam, że zaczytywałem się w niej bardzo dużo. I został nam już ostatni numer gazetki, którą Wam zaprezentuję, a jest to PC Games CD. Jest to czasopismo, które może bardzo być Wam nieznane, bo mi też było bardzo nieznane i w sumie nadal jest. Numer pierwszy z 1998 roku. I powiem szczerze, jest to jedyny numer tego czasopisma, jaki kiedykolwiek widziałem. Nigdy w życiu nie spotkałem tego czasopisma w żadnym sklepie, w żadnym kiosku, a ten numer dostałem od kolegi. To był taki kolega. Jak jeździłem do dziadków, to tam miałem takich dwóch kolegów. Jeden to był sąsiad moich dziadków, a drugi to był, on mieszkał parę domów dalej. I od niego właśnie kiedyś tak po prostu dostałem ten, właśnie nie pamiętam w jakich okolicznościach, ale po prostu dał mi to czasopismo i okazało się dla mnie takie kultowe, bo jest to dużo fajnych gier. I tu też powinien być CD-ROM, czyli on, podejrzewam, że CD-ROM zachował dla siebie, no bo on miał komputer. Ja nawet nie miałem wtedy komputera, bo ja dopiero w 2000 roku miałem komputer. Ale zobaczcie, jakie tu są kultowe gierki, zaraz Wam pokażę. No tutaj są pokazane demówki, jakie były. Oczywiście na tym CD-ku to przechodzimy od razu do... Bo widzę, brakuje jakiejś strony, bo tu mamy 12, tu od razu 17, więc możliwe, że na użytek zrobienie jakiejś okładki coś tam wypożyczałem sobie, wycinałem. Drakan, taka gra z laseczką latającą na smoku. O, i to zobaczcie, jak kiedyś wyglądały komputery. Kurczę, kultowy obraz takiej białej, szarej budy. Jagged Alliance 2. Kiedyś miałem tą grę chyba w pełną wersję z CD Action. Na pewno jej nie przeszedłem. Pamiętam, że była dość trudna i pamiętam, że tam chyba było tak, że jak któryś z najemników nam zginął, to on już ginął chyba permanentnie. To było coś takiego w stylu Fallout Tactics, czyli taka taktyczna gra, że tam było się trzeba czaić i rozwalać
takie misje były, no wiecie o co chodzi, nie? Taka strategia taktyczna jakby. Coś jak Commandos, tego typu, nie? Dobra. Ale zaraz przejdziemy do tych gier. Max Payne, no, proszę bardzo. Tu mamy zapowiedź przedpremierową Max Payne'a. Zobaczcie, jaki kurde, jaka postać, jak z jakiegoś Quake'a bardziej. Chyba takich kolesi to ostatecznie nie było w Max Payne, ale już nie pamiętam, bardzo dawno temu grałem w Max Payne'a na PC-cie. I tu mamy recenzję Tomb Raidera trójki, to jest pierwszy punkt tego programu. Chociaż dzisiaj nie byłbym w stanie grać w tą grę, bo stare Tomb Raidery są tak mega archaiczne i tak kurczę toporne i siermiężne, że dzisiaj granie w nie to byłoby koszmarem. Ale wtedy te gry robiły wrażenie, no jeszcze kurczę dali jakąś ładną modelkę, więc no robiło to robotę, nie? Więc tu mamy chyba taką recenzję czy zapowiedź Tomb Raidera, Heretic. Nic mi to za bardzo nie mówi. No i tutaj drugi punkt programu, taki kluczowy, Age of Empires 2, kultowa strategia, w którą też się nagrałem. Oj, bardzo się dużo nagrałem na PC-cie. Bardzo kultowa gierka, bardzo fajna gierka, też fajnie opisane wszystko. Właśnie podobało mi się tutaj w tym czasopiśmie, że było fajnie taki duży screen, jakieś takie opisy właśnie na przykład tutaj jednostek, jakaś budowla fajna, tylko że to jest podpisane centrum japońskiej wioski, a to wcale nie jest centrum wioski, bo centrum to był zawsze taki domek, tutaj go nie widzę akurat na screenie, ale to na pewno nie jest centrum wioski, to jest raczej jakiś taki budynek, który nam daje jakieś perki, ale generalnie centrum wygląda inaczej. Czy gdzieś tu widać centrum miasta? Kurczę, jak na złość akurat na tych screenach nie widać, ale centrum miasta to był taki budynek na bazie trójkątu, więc tutaj jest źle, zdecydowanie źle tu jest podpisane. To jest jakieś laboratorium albo świątynia, może tam się tych kapłanów rekrutowało, którzy przejmowali jednostki, ale na pewno to nie jest centrum miasta. W każdym razie jest to długa recenzja, tak jak widzicie, chociaż nie wiem, czy to jest recenzja, bo tu nie ma oceny, chociaż może to było takie czasopismo, które nie dawało ocen. Ciężko mi powiedzieć, bo tylko ten jeden numer w życiu miałem, ale jest dla mnie kultowy, bo Settlers 3, kolejna fajna gra, właśnie zaprezentowana. Więc jest tu naprawdę dużo fajnych gier akurat w tym numerze na PC. Czytałem to, pamiętam wszystko od deski do deski. Dune 2000, kolejna też strategia. Dużo strategii w tym numerze w ogóle, tak jak widzicie jest Dune 2000. Trochę w to też grałem. Też fajnie właśnie opisane wszystko. Jest taki olbrzymi screen, jak widzicie. W chmurkach wszystko opisywane. Inne czasopisma nie robiły czegoś takiego. Właśnie to mi się tutaj bardzo spodobało, że tutaj mamy atakuje czerw. Tutaj pokazany jest zbliżenie, żniwiarka opisana i tak dalej, wszystkie jednostki na mapce. Bardzo fajne. Robiło to takie pozytywne wrażenie na mnie. Jeszcze porównanie z Dune'em 2, z Command & Conquerem i właśnie opisy, co się różni i tak dalej, więc na bogato. I tutaj już jest ocena 8, czyli tamte wcześniejsze to było Knight and Merchants, czyli to jest też taka settlersowata gra. Też miałem tą grę na PC-cie, też nią grałem, też ją lubiłem. I też jak widzicie, to co mi się podoba w tym czasopiśmie, olbrzymi screen i opisy różnych właśnie rzeczy, które widzimy na tym screenie. Fajnie to jest zrobione tak obrazowo, wszystko nam ładnie pokazuje. Może dlatego ta gazeta mi się tak spodobała. No i kolejna kultowa naprawdę gra, Need for Speed 3. Need for Speed 3 i tutaj macie nawet opisy samochodów, które są dostępne w grze, macie fajne screeny. O proszę bardzo, nawet opisy tras. Dość długa recenzja, obszerna, tak jak widać, ocena 9/10. I chyba właśnie za to mi się to tak bardzo podobało, bo nie było takie po łebkach, tylko takie dość szczegółowe. I tutaj mamy jakieś do Duny 2000 poradniki, jak należy grać w tą grę. Nawet konkurs. Dość mocno ta gra była, tak jak widać, reklamowana w tej gazetce. No i jakieś hardware'y. Czyli już mi... O, Sound Blaster 128. To jest chyba w ogóle pierwsza
karta dźwiękowa, jaką miałem w swoim PC-cie. Ta albo jakiś inny Sound Blaster, ale wydaje mi się, że 128 to był. Cheaty do gier i to tyle. Więc te 5 numerów z tych gazet, które posiadam, to są takie najbardziej takie, kurczę, sentymentalne, ale zdecydowanie najbardziej ten numer PSX Extrema. Jest to gazetka, do której lubię wracać, chociaż no już teraz już jej nie czytam, bo nie mam na to czasu. Zaczytywałem ją już wielokrotnie, tutaj jest posklejana przezroczystą taśmą, bo się trochę rozeszła przez te lata użytkowania. Ale z jakichś tam powodów wymienionych właśnie w tym filmie te 5 gazet było dla mnie kultowych. Nie tylko te 5 gazet, bo również w zasadzie wszystkie PSX PlayStation magazyny, które prezentowałem w filmie, do którego link macie w opisie pod filmem, oraz Playe, to też były dla mnie kultowe magazyny i też link jest w opisie pod filmem do odcinka poświęconego Playom, które mi pozostały. Niestety jak kupiłem PC-ta, znaczy jak rodzice kupili mi PC-ta, to jakoś tak głupio zrobiłem, że wtedy po prostu dużą część moich czasopism konsolowych wymieniałem z kolegami właśnie za jakieś Secret Service'y, CD Actiony. Oddawałem im za to moje magazyny konsolowe, bo chciałem być bardziej PC-towy. No, po czasie oczywiście tego żałowałem, bo te konsolowe czasopisma są lepsze zawsze dla mnie. Bardziej sentymentalne, no ale niestety dużo tego mi się nie zachowało. Może kiedyś nagram jeszcze jakiś odcinek, ale to już by musiał być chyba o czasopismach PC-towych, o Secret Service'ach albo o CD Actionach, ewentualnie o jakichś numerach PSX Extreme, bo mam jeszcze trochę numerów PSX Extreme, ale to są raczej takie numery już, to jest chyba jeden ze starszych numerów, jakie mam, chociaż jest to stara gazeta, ale tak jak mówiłem, ona była trudno dostępna na moim osiedlu, a później dopiero jak zacząłem się przemieszczać trochę dalej w miasto lub nawet poza miasto, no to mogłem sobie pozwolić na kupowanie tego czasopisma, więc raczej posiadam te numery takie wydane po 2006 roku, 5-6. Także tak to wygląda. Więc możliwe, że to będzie na jakiś czas najbliższy, ostatni odcinek poświęcony właśnie czasopismom. A wy jakie macie swoje jakieś takie najbardziej sentymentalne, najbardziej ulubione numery czasopism, jakie się ukazały? Ja właśnie swoje zaprezentowałem, plus te 2 filmy, które ukazały się wcześniej, również można je zaliczyć do takich bardzo sentymentalnych, plus dużo magazynów, które niestety przez te wszystkie lata straciłem. Także to wszystko. Jeżeli ktoś wysłuchał tego monologu, to bardzo dziękuję, pozdrawiam i cześć.